Wydaje się to aż nieprawdopodobne, że te dwie papugi, tak bardzo różne od siebie, różne wielkością, ubarwieniem, należą do tego samego rodzaju. Ale te właśnie południowoamerykańskie papugi ze względu na wspólny dla nich wszystkich obszar nagiej skóry w okolicach policzków zaliczone zostały do tego samego rodzaju ar. I chociaż dość znacznie różnią się trybem życia, wielkością, usposobieniem, to jednak są to ary. Nie znam żadnego innego przykładu, aby występowały tak ogromne dysproporcje w wielkości wśród papug należących do jednego rodzaju, jak ma to miejsce w przypadku ar. Ara ararauna, która tutaj siedzi, i ara epoletowa, czyli ara nobilis, siedząca na mojej dłoni, to papugi należące do rodzaju ar, ale jednocześnie różniące się między sobą tak diametralnie, że wielu nie zdaje sobie sprawy, że papugi te są tak bardzo blisko spokrewnione. Ary epoletowe są to papugi bardzo powszechne, jeszcze i liczne w swoim środowisku. Tworzą ogromne stada, które zamieszkują obszary Ameryki Południowej od Wenezueli aż po Peru. Często podczas przelotów mylone są z różnymi gatunkami konur. Ary epoletowe zachowują się zupełnie jak konury i w locie oraz jeżeli chodzi o wydawane przez nie dźwięki, bardzo przypominają różne gatunki konur. Pamiętam, kiedy podczas pobytu w Wenezueli obserwowałem te papugi w środowisku naturalnym i rzeczywiście z daleka byłem przekonany, że mam do czynienia ze stadem konur. Dopiero przy bliższym podejściu do nich okazało się, że są to ary nobilis i wydawane przez nie odgłosy, jak również zachowanie się w locie, do złudzenia przypominało mi na przykład konury niebieskogłowe. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych prezentowanych w papusiej telewizji papug, ta tutaj właśnie ara epoletowa nie jest jeszcze w pełni wybarwiona. To młodziutki osobnik i w związku z tym jego ubarwienie nie jest jeszcze takie jak u osobników dorosłych. Dopiero z chwilą, kiedy ta papuga zacznie dojrzewać, po 2-3 latach w pełni się wybarwi. Jej nazwa ara epoletowa pochodzi stąd, że na skrzydłach pojawią się takie charakterystyczne czerwone epolety oraz przy sterówkach ogona i na lotkach bardzo ładne niebieskie, błękitne aplikacje. Ary epoletowe od dawna trzymane są w licznych hodowlach na całym świecie, dobrze się rozmnażają i to, co powoduje, iż są tak popularne, jest fakt, iż ze względu na swoje niewielkie rozmiary, w przeciwieństwie do dużych ar, nie wymagają aż tak dużych klatek i tak dużej przestrzeni, że mogą być trzymane nawet w niewielkich mieszkaniach. I jeżeli są ręcznie wychowane lub też trafiły do nas, do domów, jako bardzo młode osobniki, świetnie się oswajają i bardzo zżywają ze swoimi opiekunami. A jednocześnie, co też jest bardzo istotne, ze względu na powszechność w hodowlach i dobre rozmnażanie się, jej cena nie jest aż tak bardzo wygórowana. Niekiedy daje się słyszeć opinię, że starsze, dorosłe ary stają się agresywne. Tutaj macie Państwo przykład. 3-miesięczna młodzisieńka, ara epoletowa i 10-letnia, starsza już, dojrzała, ara zwyczajna. I popatrzcie, jak wobec siebie są łagodne, jak wobec siebie nie wykazują żadnych objawów agresji. Proszę jednak nie zrozumieć mnie, że sugeruję, polecam, aby trzymać tak różnej wielkości papugi wspólnie. Nie. Papugi, jeśli łączymy w pary i nie są to pary należące do jednego gatunku, powinny być dobierane tak, aby były podobnej wielkości i podobnego usposobienia. Trzymanie takich dwóch w jednej klatce na pewno nie jest rzeczą właściwą, dlatego że nawet jeśli są to papugi bardzo łagodne i nie wykazujące agresji, to jednak nie powinniśmy dopuszczać do zbyt dużych dysproporcji, dlatego że mogą zaistnieć bardzo różne sytuacje i my, opiekunowie, nie zawsze jesteśmy w stanie przeciwdziałać różnego rodzaju postępowaniom papug, które nawet nieświadomie, bez chęci zrobienia drugiej krzywdy, mogą być dla takiej właśnie niewielkiej papugi niebezpieczne. Jakiś czas temu w filmie Ary duże i małe, który był emitowany w papusiej telewizji,
Powiedziałem, że ary nobilis znacznie różnią się, jeśli chodzi o zachowania, inteligencję, od gatunków dużych ar. I być może w tym filmie użyłem niewłaściwego sformułowania. To zostało chyba wbrew moim intencjom, tutaj biję się w piersi, bo moja wina, źle zrozumiane. Zostało to odebrane, że w jakiś sposób dyskredytuje te małe ary. Ja chciałem powiedzieć, podkreślam to dziś z całą mocą, że one są po prostu inne, że są to papugi o odmiennej psychice i nie wykazujące takich zachowań, które są szczególnie polecane wśród papug do towarzystwa, jakie okazują nam duże ary. Ich inteligencja jest inna, ich zachowania są odmienne, ale to, że są takimi właśnie papugami, wcale nie znaczy, że są gorsze. One są po prostu różne i to musimy zaakceptować. A jeśli to zaakceptujemy, jeśli te cechy, które one właśnie prezentują, są bardziej cenne dla nas i ze względów chociażby na koszty, na ilość miejsca, które musimy zapewnić tym dużym arom, te małe ary bardziej spełniają nasze oczekiwania, to sądzę, że będą one naprawdę świetnymi ptakami do towarzystwa w naszych domach. Ary epoletowe nie prezentują tych cech, które są przypisywane dużym gatunkom ar. Ich psychika jest nieco odmienna i rzeczywiście bardziej odpowiadają konurom. Zachowują się bardzo podobnie, mają bardzo porównywalne, wydawane przez siebie dźwięki, a jeśli chodzi o relacje między ludźmi a papugami, to są to typowe konury. Fakt, że ary epoletowe bardziej pasują do modelu konur, wcale ich nie dyskredytuje. Przeciwnie, przecież konury mają ogromną ilość swoich zagorzałych zwolenników. Tak samo z arami nobilis. Jej psychika jest naprawdę bardzo fajna i w naszych domach ptak ten doskonale sprawdza się jako papuga do towarzystwa. Jednak, tak jak w przypadku innych konur, musimy bardzo uważać, aby na samym początku nie spowodować wypaczenia jej psychiki. I wtedy rzeczywiście staje się głośna, hałaśliwa, może sprawiać różnego rodzaju problemy wychowawcze. Dlatego, trzymając tą właśnie malutką arę, musimy o tym pamiętać i na samym początku w odpowiedni sposób z nią postępować. Nie możemy dopuścić do tego przede wszystkim, aby się rozkrzyczała. Jej zdolności naśladowcze są naprawdę imponujące. Generalnie ary są ptakami uważanymi za najbardziej inteligentne spośród papug, ale równocześnie ta inteligencja nie objawia się najlepszymi zdolnościami naśladowczymi. W przypadku tej malutkiej ary epoletowej jest troszeczkę inaczej i tutaj również, oprócz tego, że wielkością, swoimi zdolnościami naśladowczymi, ara epoletowa wyróżnia się spośród innych gatunków ar. Jej zdolności, jeśli będą w odpowiedni sposób pielęgnowane i wzbogacane, są naprawdę imponujące. Jest to papuszka, którą naprawdę można bardzo wiele nauczyć, jeśli chodzi o naśladowanie dźwięków, w tym również mowy ludzkiej. Jeżeli będziemy mieli dla niej dużo czasu, to naprawdę odwzajemni się ona bardzo fajnym usposobieniem i będzie to przyjaźń na wiele, wiele lat. Tym bardziej, że jest to papuga, która w porównaniu do na przykład konur jest bardzo długowieczna, żyje przynajmniej dwukrotnie dłużej. Nie jest więc prawdą, że aby mieć arę musimy dysponować dużą ilością gotówki. Ary epoletowe ze względu na swoją powszechność, łatwość rozmnażania się w licznych hodowlach są stosunkowo tanie i za znacznie niższą cenę niż na przykład taką araraunę możemy sobie kupić taką właśnie arę epoletową, która na pewno będzie bardzo dobrym pupilem i przyjacielem domu.